gorąca atmosfera. 7 lat temu sprawdzaliśmy, czy bliźniaczki są w stanie nawzajem odblokować swoje iPhony. I dzisiaj, po 7 latach, ponownie iPhone'owi rzucamy to wyzwanie. Dlatego jest dzisiaj ze mną Beata i Agata. Dzisiaj zaprosiłem do odcinka Julię i Maję, które mi w tym pomogą. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Jesteśmy ciekawe. Zobaczymy, co to wyjdzie. Jakiego masz iPhone'a? 12. 12. A ty nie masz iPhone'a? Nie, ja nie mam. Agata przeszła na ciemną stronę mocy. To jakiego masz tego iPhone'a? 13 Pro. 13 Pro. No to dlaczego Julia korzystasz z iPhone'a, a Maja nie korzysta z iPhone'a? Nie mogę powiedzieć, że mi się nie podoba, no bo nie próbowałam, chociaż... Dzisiaj będziesz miała okazję. Tak, dokładnie. Ciężko było mi się przyzwyczaić po tym, jak korzystam z Androida. Nie wiem, może kiedyś przyjdzie ten moment, wydaje mi się, że jak ktoś już raz ma iPhone'a, no to po prostu już z niego nie zrezygnuje. Może zachęci mnie właśnie to nagranie. Ja zupełnie testowo kupiłam iPhone'a. Stwierdziłam, że zobaczę może akurat. I w sumie dla mnie jest bardziej intuicyjny w obsłudze i zdecydowanie już nie zrezygnuję, także następny pewnie będzie też iPhone. Dzisiaj przygotowaliśmy 2 modele. Mamy najnowszego iPhone'a 15 Plus jako reprezentant 2023 jeszcze roku oraz iPhone'a 12 Pro, który wyszedł w roku 2020. W związku z tym możemy porównać, czy ta technologia się zmieniła. No oczywiście wiemy, że iPhone 10, iPhone X, tak zwany z 2017 roku, pozwalał na wzajemne odblokowanie przez bliźniaczki. Zobaczymy, czy iPhone z 2020 roku podoła lub nie podoła temu wyzwaniu. No i jak to się ma wszystko w porównaniu do najnowszego iPhone'a. Czy jest on w końcu bezpieczny dla bliźniaków lub osób, które są bardzo podobne do siebie, czy też nadal, niestety, ale będzie dało się odblokować. Wiecie w ogóle, jak to działa? Ja niestety nie jestem posiadaczką iPhone'a, więc nie wiem tutaj, jak to się... A ty wiesz? Mniej więcej wiem. Tak? To powiedz. Więc jak ci się z tego korzysta? Jest to wygodniejsze, mniej wygodne? Ogólnie jestem zadowolona. Ale korzystasz z tego odblokowania twarzą na zewnątrz, tak? Tak, to jest bardzo wygodne. A w Samsungu korzystałeś wcześniej z czytnika linii papile? Z czytnika linii papile. I które jest wygodniejsze twoim zdaniem? No, myślę, że właśnie odblokowanie twarzą. O. Zacznijmy od tego starszego. To poproszę cię, żebyś weszła w ustawienia i teraz musimy znaleźć Face ID i klikamy skonfiguruj Face ID. Musisz obracać głowę. Ja powiem wam szczerze, że pierwszy raz jest taka sytuacja, że jest problem ze skanowaniem Face ID. A rozumiem, że na twoim telefonie nie miałeś takiego problemu, może tam ci ten. I teraz możesz go zablokować tym przyciskiem tutaj i odblokować dla sprawdzenia od dołu. Tak musisz podciągnąć. No, to nie jest takie proste. Jest odblokowany. No to raczej formalność. Tak, ok, jest, dobra. To, okay. To teraz przekazujemy telefon do Julii i zobaczymy. Jest! A jednak się udało. Czyli jednak jesteście bliźniaczkami. O nie! Pomimo wątpliwości początkowych. I teraz Beata. I poszło. Zajęło to troszkę dłużej, sprawdźmy to jeszcze raz. I to już teraz już było turbo szybko. Ale dlaczego dostęp do telefonu to aż tak ważna kwestia? Do jakich funkcji czy usług możesz uzyskać dostęp za pomocą systemu Face ID oprócz samego odblokowania smartfona? Odpowiedź w dalszej części filmu. Nie spodziewałam się, naprawdę myślałam, że się nie uda. No ja powiem szczerze, że się nie spodziewałam, gdyż uważam, że nie jesteśmy aż tak bardzo do siebie podobne. Czyli możecie swoje telefony nawzajem odblokowywać. Tak i myślę, że jeśli Beata będzie miała iPhone'a w przyszłości, na pewno będę ją sprawdzać. Ja już mogę ją sprawdzić. To teraz odwrócimy sytuację i zrobimy tak, że Julia zeskanuje. I sprawdzamy. No to wiadomo, to było proste. Okej. Za pierwszym razem nie poszło, dobra. A spróbuj bardziej jakby wyżej. No dobra. Teraz się nie udało. To ciekawe. Ale spróbujmy jeszcze raz. To jest bardzo ciekawe. Zastanawiające. Zróbmy jeszcze raz. Odblokuj ty i zaraz... Nie można mieć pewności. Dobra, no działa. Działa. Proszę bardzo. Jest! Zadziałało! Czyli pod różnymi kątami inaczej wyglądacie. Może tobie też by się udało? No, może.
Czekaj. Zapuszczę włosy. Są problemy, ale jednak jest to do po zrobienia, dłuższym nie? czasie jest to do zrobienia. Okej. Ale zadziałało, co bardzo ciekawe. Jestem w szoku, jestem w szoku. Czyli iPhone 12 Pro z 2020 roku nie podołał temu wyzwaniu i dał się odblokować, chociaż było to znacznie trudniejsze niż w przypadku pierwszego iPhone'a, z którym robiliśmy ten eksperyment, bo tam to po prostu za każdym razem się odblokowywało. Ale pytanie, czy nowszy iPhone ma ulepszony system Face ID? I na to pytanie zaraz postaramy się odpowiedzieć. Jako że ty nie masz iPhone'a, więc zaczniemy od ciebie. Trzymaj, ja cię poprowadzę przez cały proces. Dla formalności, no raczej ciężko, żeby się nie odblokował. Odblokował się już i super, i działa. Arbitralnie. Za pierwszym razem. Ale tak jak mówiłaś, właśnie sprawdzamy podróżny. O, jest, poszło od razu. Dużo szybciej Spróbujmy nawet, jeszcze nie? raz, czyli nawet gorzej sobie. O, jest, druga próba. I teraz przekazujemy telefon do Agaty. I też się odblokował, czyli zadziałało, tak? Zadziałało. Sprawdźmy to jeszcze raz dla pewności. Komisyjnie stwierdzamy, że nie możecie używać iPhone'a obie. Czyli iPhone 15 Plus najwyraźniej radzi sobie gorzej niż starszy iPhone 12. Co ciekawe. Trzeci raz się udało? Też. Udało się. Czyli ciekawe, no. Może od dołu albo od boku bardziej niż od frontu. A spróbuj, tak? Też. Tam było pod kątem? dużo prób i to był, wyglądał jak przypadek, bardziej, że się udało, a tutaj zdecydowanie pod każdym kątem łapie. To teraz odblokuj i wyzerujemy sobie Face ID i teraz ty je skonfigurujesz, że zobaczymy, czy to zadziała w drugą stronę lub nie zadziała. Obracamy głowę. Twoja głowa jest niekompatybilna z iPhone'em i patrzymy, czy zadziała. Znaczy, no ciężko, żeby nie zadziałało. Okej. I teraz przekazujemy telefon do Beaty. Pierwsza próba nieudana. Druga udana. Chyba nie trzeba było czekać. To Sprawdźmy pod jeszcze innym raz. kątem. Bez problemu. Bez problemu. A kiedy macie urodziny? 5 kwiecień. Odblokował się. Obie? Odblokowany, tak? Czyli tak to wygląda, że niestety jednak jesteście podobne i to bardzo. Czy ja sprawdzę, czy to nie jest, wiesz, jakieś oszustwo? Nie no, na mnie nie działa. Nie działa. I tutaj też działa. Działa i działa. No, jesteście tą samą osobą, ewidentnie. Zdecydowanie. Więc iPhone 15 Plus został oficjalnie pokonany przez Agatę i Beatę. Ewidentnie iPhone 15 Plus wymiękł przy Julii i Mai. No sorry. Jakiego wyniku się spodziewałyście? Zdecydowanie, że nie odblokuje. Myśleliśmy, że już tak technologia poszła do przodu, że już bez problemu. Myśleliśmy, że raczej będzie... dopracowali to na Tak, tyle, tak. że będzie nas w stanie odróżnić i nie pozwoli odblokować, a jednak... Faktycznie jesteście bliźniaczkami, macie te same bardzo podobne twarze i w ogóle na przykład rozmiar buta również, jak powiedziałyście. A czy macie te same linie papilarne? No nie. Nie, bo próbowałyśmy właśnie na tym moim Samsungu wcześniejszym i nie przeszło. Tak, bo bliźniaki nie mają tych samych linii papilarnych. Mamy telefon z Androidem, który też ma odblokowanie twarzą trójwymiarowe, także poprosiłbym o niego. Jest to Huawei Mate 50 Pro w bardzo ciekawym pomarańczowym kolorze. Dobra, to zaczynamy od Beaty. Bardzo podobnie jakoś, tak, nie? No i Beata, słuchaj, dajesz. Formalności musi stać się zadość. Odblokowane. Przekazujemy telefon tutaj do Agaty. O. No i działa. Jak widzicie, pomiędzy Androidem, w tym przypadku Huawei'em Mate 50 Pro, a na przykład iPhone'em 15 Plus różnicy w bezpieczeństwie pod względem odblokowania przez bliźniaczki nie ma. A zobaczymy tylko dla pewności, czy ja odblokuję. No nie, ja chyba nie odblokuję, jednak nie jestem aż tak podobny. Przyszedł czas na test ostateczny, test praktyczny. Julia na co dzień używa iPhone'a 12, więc teraz wyjęła swojego prywatnego iPhone'a i sprawdzimy, czy przy codziennym użytkowaniu, kiedy ona faktycznie ten telefon na co dzień odblokowuje, czy Maja będzie w stanie dostać do jej telefonu i zrobić tam
Harmider. Dobrze, sprawdźmy to. Okej. I to jest twój prywatny telefon, którego używasz. Tak. Od miesiąca co prawda, ale go używasz, jakby nic tutaj nie robiłaś z nim. Dobra, Nie, nie. no oddajemy teraz Beacie. Prywatny telefon Agaty. Uwaga i poszło. Całe zasady bezpieczeństwa Apple'a zostały w tym momencie stłamszone przez bliźniaczki. Pokonałyśmy iPhone'a. Po 7 latach cały czas nic się nie zmieniło i cały czas bliźniaki mogą wzajemnie swoje telefony odblokować. Ale z drugiej strony, patrząc na to wszystko, to ciężko, żeby tak nie było, no bo faktycznie jesteście podobne. Więc skoro ja prawie was nie odróżniłem, to czemu telefon miałby to zrobić? Okej, Julia, no to wiadomo, dla pewności, ale jest odblokowany. No i teraz Maja, masz wyzwanie ciekawe, za którą próbą się uda, czy w ogóle. Ale Maja chyba nie korzysta z gestów na co Od dzień. dołu zupełnie, od tej kreseczki. Nie korzystam z iPhone'a. Wpiszmy kod, czyli jednak w dłuższej perspektywie czasu może jest bardziej zabezpieczony. Dobra, jeszcze raz spróbujemy wpisać kod. No faktycznie. Spróbujmy z okularami. Wykluczą jeden z czynników, czyli oczy. Oczy. Bardzo. Okej, poszło bez problemu. I dopiero odblokuj, jak założysz okulary, nie? Okulary nie pomogły. Wychodzi na to, że jeżeli na świeżo skonfigurowany jest system Face ID, to faktycznie jest mniej bezpieczny, ale kiedy jest to telefon użytkowany na co dzień, no to już okazuje się, że ten poziom bezpieczeństwa wzrasta. Ale ja mimo wszystko chciałbym jeszcze zrobić jeden test, czyli jednak wyzerować na swoim telefonie Face ID, jeżeli się na to zgodzisz, Pewnie. skonfigurować na nowo i zobaczymy, czy wtedy też zadziała, czy nie zadziała, bo no ciekawi mnie to bardzo. Bo to jest jednak inny telefon, jeszcze trzeci model, także... I teraz pytanie, z czego to wynika? Spróbuj jeszcze raz wpisać kod i jeszcze raz oddamy Mai. Magiczny telefon. No to zróbmy jeszcze jeden eksperyment. Dajmy ten telefon Mai, niech ona go skonfiguruje i zobaczymy, czy ty dasz radę go odblokować, skoro to jest twój telefon i jakby są twoje dane, powiedzmy, na nim. Okej, to chyba pierwszy raz taka sytuacja. No teraz Julia nie może odblokować, ale zobaczymy. Ja myślę, że teraz deweloperzy w Apple mówią, ej, co się stało? Jakby dostali taki czerwony alarm teraz, mówią, Im starszy, tym lepszy. coś się stało niedobrego. No to naprawdę mnie ciekawi teraz, jak to działa. Czyli iPhone 12 wychodzi na to, że jest najbezpieczniejszym iPhone'em spośród dzisiaj przetestowanych. iPhone 12 wyszło, że jest lepszy niż iPhone 12 Pro i iPhone 15 Plus. No ja jestem naprawdę zaskoczony tym rezultatem. No ale cóż, nie będziemy tutaj oszukiwać. Tak wyszło. Potwierdzacie? Zdecydowanie. Zgadza się. No dobrze, no ja myślę, że to jest ciekawy eksperyment. Eksperyment nam się udał. W sensie, że w sumie nie wiemy, jakie są konkluzje z tego eksperymentu. Eksperyment się udał, nie wiadomo o co chodzi. Ale eksperyment się udał. No sprawdziliśmy. Okazało się, że na iPhone'ie 12 Pro było ciężej, ale również dało radę odblokować wzajemnie. Natomiast na iPhone'ie 15 Plus w ogóle nie było żadnego problemu i po prostu dało radę odblokować. A jaki ty masz telefon? 12. 12 zwykłą, tak. Okej. Okej, tu poszło i tu też poszło. No, czyli oba telefony na samym końcu również nam udało się odblokować. Czy nie uważacie, że słabe jest to, że Apple daje tylko jeden sposób na zabezpieczenie? Że nie ma też tego czytnika linii papilarnych, który mógłby być w pewnych sytuacjach wygodniejszy? No, moim zdaniem powinna też być taka opcja wprowadzona. Tak, żeby był wybór po prostu. Pamiętasz zagadkę z początku odcinka? Dzięki dostępowi do prywatnego telefonu za pomocą systemu Face ID możesz autoryzować wiele funkcji i transakcji, w tym także bankowych, możesz dokonywać płatności, uzyskać dostęp do konta w wielu zewnętrznych aplikacjach, a także możesz zobaczyć ukryte pliki i zdjęcia. Więc mam nadzieję, że wszystkie bliźniaczki i bliźniaki na świecie się lubią i nie będą chciały robić sobie nieprzyjemnych rzeczy. Czy jest to problem? Czy po prostu jakby jest to tobie obojętne, że na przykład twoja siostra może odblokować, czy jednak wolałabyś, żeby nie? Ja raczej ja nic nie mam do ukrycia, także ja bym mogła mieć nawet bez blokady ten telefon, ale Okej, a ty? Ale myślę, że ta blokada jest pomocna jedynie w przypadku, gdyby się zgubił na przykład i ktoś by znalazł. A tak to sobie ufamy, więc nie mamy przed sobą nic do ukrycia. Ja myślę, że nie mam Chyba takich nie mam. danych, których nie mogłabyś zobaczyć Też się faktycznie. tak wydaje. Podobno jest taka hipoteza, czy tam taka statystyka, że każda osoba ma też na świecie jakby takiego nawet więcej niż jednego czasami
osobę bardzo, bardzo podobną do siebie. No i wtedy jest szansa, że taka osoba mogłaby ten telefon również Tak. odblokować. Nie No, tylko tak. wy pomiędzy sobą. No ja uważam, że już po tylu latach powinno Apple wprowadzić jakiś może, nie wiem, bardziej... Tryb dla bliźniaków. Tak, na przykład. O, Słabo, 7 słabo. lat. Wnioski są takie, że... No właśnie nie wiem, jakie są wnioski. No ciężko tutaj wysnuć jakiś konkretny, klarowny, wykrystalizowany wniosek. Mi bardziej chodzi o to, czy ten telefon jest tak magiczny, ale z drugiej strony wyzerowaliśmy, Maja skonfigurowała i ty nie mogłaś odblokować, czy mogłaś w końcu? Nie, Bo nie już... mogłam. Nie Nie mogła. mogłam, tak. Ale potem skonfigurowałaś i Maja znowu nie mogła. Mimo, że w tych dwóch poprzednich modelach Czyli działało mogła. tak, jak w zasadzie powinno. Działało tak, jak powinno. Jak powinno. Na swoim prywatnym telefonie. 7 lat to jest szmat czasu, ale jak widzicie, niektóre rzeczy przez 7 lat się nie zmieniają. I tak jak nie zmieniły się Agata i Beata w tym sensie, że dalej są do siebie podobne, tak samo nie zmieniło się Apple i ich technologia odblokowania twarzą, czyli Face ID. Dziękuję Wam bardzo za przybycie i za wzięcie udziału w naszych jakże istotnych naukowych testach, które powtarzamy średnio co 7 lat. Także jest szansa, że za 7 lat się znowu zobaczymy w kolejnych testach, czy po kolejnych 7 latach iPhone się zmienił. Także dziękujemy Wam za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa. Żegnamy się, jak w familiadzie.